Wojna, która rozpoczęła się 2 tygodnie temu na Ukrainie, jest nazywana wojną Facebooka i TikToka. Nazywamy ją tak dlatego, że większość informacji, które pozyskujemy o tej wojnie, pochodzi z Facebooka, pochodzi z TikToka. To jest pierwsze źródło informacji dla większości ludzi. I wydawałoby się, że media społecznościowe, które znamy od lat, znamy ich mechanikę, są miejscem, w którym się nie gubimy, w którym nie podlegamy manipulacji. Ale ostatnie dni pokazały, że pomimo, że korzystamy z tych narzędzi od lat, jesteśmy podatni na manipulację. I kiedy mówię o tej manipulacji, to nie chodzi tylko o to, że wierzymy w fakty, których nie było, czy narracje, które są nieprawdziwe. Wystarczy spojrzeć na to, co się działo w ostatnich tygodniach. W pierwszy weekend po ataku na Ukrainę wielu z nas stanęło w kolejkach po paliwo, chociaż nie było realnego zagrożenia, że tego paliwa zabraknie. Z kolei chwilę później wielu Polaków szło do aptek wykupować płyn Lugola, dlatego że Rosjanie zdobyli Czarnobyl i pojawiła się informacja, że dojdzie do rozszczelnienia reaktora jądrowego, który tam się znajduje. To, co łączy te dwie sytuacje, to fakt, że za tymi informacjami, tymi, którzy sprowokowali te informacje, byli ci, którzy próbowali nas przekonać do tego, że powinniśmy zrobić coś, na czym im zależało, bo całą ideą dezinformacji nie jest tak naprawdę tylko przekonać nas do fałszywej narracji, ale przede wszystkim, i to widzimy w ostatnich dniach, przekonać nas do tego, żebyśmy skupili się na emocjonalnych działaniach, żeby wzbudzić w nas strach, żeby wzbudzić nas emocje, żeby przekonać nas do tego, że nie powinniśmy ufać temu, co słyszymy od innych ludzi czy od innych instytucji. I ja, chociaż zajmuję się cyberbezpieczeństwem od 15 lat, dałem się złapać na niektóre z tych sytuacji. I ci, którzy ze mną pracują, chociaż na co dzień mierzymy się z ryzykami związanymi z cyberbezpieczeństwem, okazało się, że wielu z nas miało podobne odczucia, że chcieliśmy reagować na dezinformację, która w pierwszym momencie, kiedy spojrzeliśmy na te newsy, wydawała się wiarygodna, bo one przyszły być może od naszych znajomych, którym generalnie ufamy. Dlatego zachęcam Was, żebyście spędzili trochę czasu teraz na tym warsztacie z nami, posłuchali tego, o czym chcę powiedzieć Maja i Paweł, o tym, jak rozpoznawać dezinformację, jak ona działa i jak się przed nią bronić. Bo to, co widzimy od 2 tygodni, jesteśmy przekonani, że to nie ustanie i że najbliższe miesiące przyniosą więcej takich sytuacji, w których będziemy musieli się zastanowić, czy to, co słyszymy, to jest informacja, na którą powinniśmy zareagować, czy wręcz przeciwnie, powinniśmy ją zignorować i skupić się na tym, co jest naszym zadaniem. Zachęcam do wysłuchania Mai i Pawła o tym, czym jest dezinformacja. Cześć wszystkim, ja jestem Maja Skwarzyc i jestem menadżerem w Accenture. Opowiem o tym, jak powstaje kampania dezinformacyjna, jakie są jej elementy, z czego się składa i podam parę przykładów. Następnie oddam głos Pawłowi, który opowie, jakie są cele i cechy dezinformacji oraz poda kilka porad, w jaki sposób się chronić przed informacją. Następnie 2 słowa o innych niepożądanych działaniach i o tym, jakie są podejmowane działania, aby przeciwdziałać dezinformacji. Elementy kampanii dezinformacyjnej. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że dezinformacja to nie tylko fake news, to nie tylko nieprawdziwe informacje, ale jest to tak naprawdę cała kampania wymierzona w to, aby wywoływać określone nastroje, zmieniać punkty widzenia czy perspektywę grup osób, zarówno prywatnych, jak i publicznych.
I tutaj jest pokazany taki playbook, czyli lista kroków, które podejmują osoby, które tworzą właśnie taką kampanię dezinformacyjną. Pierwszym krokiem jest find the crack, czyli szukanie punktów zapalnych, takich podatnego gruntu, który właśnie wywoła określone nastroje w społeczeństwie. I u nas w Polsce bardzo łatwo znaleźć takie punkty zapalne. Są to chociażby tematyka uchodźców, czy koronawirusa, albo właśnie LGBT. Drugi punkt to the big lie, czyli wielkie kłamstwo. Wymyślenie czegoś tak nieprawdopodobnego, że nikt nie mógłby tego wymyślić, ale zarówno też skandalicznego, co właśnie wywołuje u nas silne, określone emocje. Trzeci punkt to kernel of truth, czyli ziarno prawdy. Mówi się o takiej zasadzie, że fake newsy zawierają tak naprawdę 60% prawdy, a 40% fałszu. Czwarty punkt, conceal your hand, czyli podawanie informacji jako już pochodzących z innego źródła. I tutaj jest wszelkie, koleżanka mojej mamy pracuje w konsulacie, czy nie wiem, dzwoniła do mnie sąsiadka i opowiadała, że coś tam się stało. Może to jest jeden przykład, natomiast te fake newsy mogą być także udostępniane na blogach, które nie są żadnym źródłem wiedzy, tylko opinii. Natomiast później na podstawie tych blogów newsy są udostępniane dalej przez najpierw media niszowe, później wchodzą do faktycznie mainstreamowych, mimo że to wszystko pochodzi z wątpliwego źródła. Numer 5 to jest useful idiots, czyli pożyteczni idioci. I to jest bardzo ważny punkt, na który należy zwrócić uwagę. Mimo że ta nazwa brzmi dość pejoratywnie, to myślę, że każdemu z nas zdarzyło się być taką osobą, która podaje newsy dalej tylko i wyłącznie dlatego, że wywołują u nas konkretne, intensywne emocje, zarówno negatywne, jak i pozytywne. Więc należy bardzo mocno na ten punkt uważać i zdawać sobie sprawę zawsze wtedy, kiedy chcemy podać coś dalej, czy nie stajemy się właśnie w tym momencie takim useful idiot. Punkt 6 to deny everything, czyli zaprzeczanie wszystkiemu. To bardzo widoczne jest właśnie w tym, co się teraz dzieje i także pokażę na to przykłady. Natomiast punkt 7, long game, czyli działanie długoterminowe. To oznacza, że to, co teraz obserwujemy, tą całą wojnę dezinformacyjną, nie zaczęło się wczoraj i także na pewno nie skończy się jutro. Więc przejdźmy do przykładów. Tutaj mamy wpis, który mówi o tym, że żaden inny kraj nie przyjmuje tak dużo uchodźców jak my w Polsce, że zaraz zajmą oni nasze domy, a my ze strachu będziemy im służyć. Jest to dobry przykład właśnie na tą właśnie kampanię dezinformacyjną, tak? Bo po pierwsze, zawiera element find the crack, czyli tematyka uchodźców, coś, na co nasze społeczeństwo jest niestety bardzo podatne. Po drugie, mamy the big lie, czyli szerzenie skrajnie ekstremalnie negatywnego nastroju właśnie w kontekście tematyki uchodźców. Trzeci punkt to jest ziarno prawdy, dlatego że faktycznie prawdą jest, że Polska faktycznie przyjmuje najwięcej uchodźców i będzie ich jeszcze więcej. I mamy także conceal your hand, czyli no tutaj może nie jest to jakieś przekazywanie newsów jako pochodzących skądś indziej, natomiast warto zwrócić uwagę na to źródło, bo jest to post napisany przez użytkownika Marzenka z jakimś ciągiem cyfr, co wskazuje, że jest to bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest to bot. Poniżej mamy alert, który się pojawił mniej więcej w podobnym czasie na Twitterze Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Jest to alert ostrzegający przed właśnie zwiększoną aktywnością, zwiększoną liczbą negatywnych interakcji właśnie związanych z tematyką uchodźców. I tutaj właśnie to trochę pokazuje efekt działania tego useful idiots, dlatego że no oczywiście nie zakładamy, że wszystkie te negatywne informacje są przekazywane przez boty, natomiast są podejmowane i przekazywane dalej właśnie przez już zwykłych użytkowników, którzy po prostu ulegają tym negatywnym emocjom. Także myślę, że jest to dobry przykład, ten alert to jest dobry przykład na punkt 7, czyli long game, bo widzimy, że największa liczba tych interakcji jest w kanałach, które dotychczas były anty-COVID i pro-Rosja.
co oznacza, że prawdopodobnie do szerzenia tych fake newsów wykorzystywane są sieci już wcześniej zbudowane właśnie przy kampanii dezinformacyjnej dotyczącej koronawirusa. Mamy też przykład na efekt właśnie tej kampanii dezinformacyjnej i na to, jak wywołanie określonych nastrojów faktycznie wpływa na zachowania Polaków. Oczywiście pewnie pomiędzy pierwszym wpisem i udostępnianiem tego przez użytkowników, a faktycznym zachowaniem Polaków zdarzyło się jeszcze dużo więcej. Natomiast no niestety kampania dezinformacyjna miała swój efekt i w Przemyślu, jednym z miast, które jest na granicy i przyjmuje właśnie uchodźców, grupa mężczyzn, Polaków zdecydowała, że miasto musi być patrolowane i po prostu wyszli i zaczęli uchodźców atakować. Myślę, że łatwo sobie wyobrazić dalszą eskalację tej sytuacji, w której właśnie uchodźcy też reagują na to, że są atakowani i po prostu także mają negatywne nastawienie do Polaków. I tutaj warto się zatrzymać, bo myślę, że trzeba zwrócić na to uwagę, że powinniśmy też się spodziewać, że ten temat będzie nadal jeszcze bardziej nakręcany i będzie on wykorzystywany do tego, żeby faktycznie kreować te negatywne nastawienie pomiędzy Polakami a Ukraińcami, a także uchodźcami pochodzenia nieukraińskiego. I to jest jeden z elementów narracji. Drugim natomiast będzie narracja na zewnątrz, do zagranicy, jaka właśnie, że Polacy są nieodpowiedzialni, czy też są rasistami, tak, ze względu na te nasze napięcia pomiędzy nami a uchodźcami. I widać, że te narracje faktycznie są kontynuowane, patrząc na już ten ostatni, czwarty przykład pokazany na slajdzie. Ta pierwsza sytuacja z Przemyśla to jest sytuacja sprzed tygodnia, natomiast teraz nadal obserwujemy, że chociażby teraz zaczęło się pojawiać dużo informacji o tym, że polskie dzieci są wypisywane ze szpitali lub nieprzyjmowane, dlatego że musi być w nich miejsce dla rodzin ukraińskich czy dzieci ukraińskich. I warto też zwrócić uwagę na kolejny wpis i na jego autora, bo znów jest to użytkownik z ciągiem cyfr w nazwie, co także może wskazywać właśnie na działanie bota. W kolejnym przykładzie przytoczę też analizę jednego z wideo, które było używane i udostępniane szeroko właśnie do kreowania negatywnych nastrojów wobec uchodźców. Jest to analiza wykonana przez serwis Demagog, czyli jeden z serwisów przeciwdziałających dezinformacji. I ona dotyczy wideo, które ukazuje mężczyznę, który jest niepochodzenia ukraińskiego, który stoi w drzwiach pociągu, wymachując nożem i coś krzycząc. Po analizie tego wideo okazało się, że po pierwsze jest to wideo nagrane w innym miejscu niż to było komunikowane. Po drugie, podobno mężczyzna krzyczał, że najpierw wchodzą dzieci i kobiety, wszyscy wejdą, ale cierpliwości. Natomiast myślę, że najważniejsze z tej całej analizy jest to, co jest napisane na końcu, że jest to kilkunastosekundowy filmik przedstawiony w bardzo chaotyczny sposób, więc tak naprawdę bardzo ciężko jest określić, co tak naprawdę się wydarzyło. Kolejny zestaw przykładów. Pierwszy z nich to pokazuje znowu nadal kontynuację narracji przeciwko uchodźcom. Jest to coś, na co naprawdę trzeba być bardzo wyczulonym. Powstało kilkanaście kont, które się podają za konta miast polskich. Jeżeli zostało to sprawdzone, że konta zostały założone w domenie .ru, czyli faktycznie są pochodzenia rosyjskiego. Natomiast treści, jakie są tam pokazywane, to chociażby posty o tym, że uchodźcy organizują masowe bójki z Polakami w polskich miastach. I więc jest to znów przykład na The Big Lie i coś właśnie bardzo skandalicznego i jednocześnie nieprawdziwego. Kolejne dwa obrazki to jest bardzo dobry przykład na punkt 6, czyli Deny Everything, zaprzeczanie wszystkiemu. Widzimy oficjalny komunikat Kremla z Rosji o tym, że nie ma żadnych bombardowań miast i jest to jedynie kampania dezinformacyjna wymierzona w stronę Rosji. A także drugi tweet na Twitterze rosyjskiej ambasady w Wielkiej Brytanii, mówiący o tym, że celem operacji specjalnej w Ukrainie jest to, aby zapobiec możliwym przyszłym wojnom, które mogłyby się tam zacząć. Więc widzimy, jak bardzo jest to zupełnie przeciwstawny komunikat do wszystkich wiadomości, które otrzymujemy z Ukrainy.
I już ostatni zestaw przykładów pokazujący, jak dużą rolę odgrywają właśnie emocje. Pierwszy z nich to nieprawdziwe SMS-y dotyczące stawiennictwa w WKU. Łatwo można sobie wyobrazić emocje, jakie następują po otrzymaniu takiej wiadomości, tak? Strach czy nawet panika, które powodują, że automatycznie chcemy przekazać te informacje dalej, żeby o tym rozmawiać. I nawet po zdementowaniu takiej wiadomości i sprawdzeniu, że jest ona nieprawdziwa, nadal pozostaje w nas uczucie niepewności i zagrożenia. Drugi przykład pokazuje też działanie może nie do końca umyślnie uczestniczenia w kampanii dezinformacyjnej, natomiast komunikat przekazywany jest skrajnie emocjonalny, który może być odczytany jako oznaczający coś zupełnie innego niż to, co się faktycznie stało. Tak? Wiemy, że w elektrowni jądrowej był faktycznie atak, natomiast był pożar, który został ugaszony i nie było żadnych negatywnych skutków. Natomiast komunikat przekazywany w taki sposób może faktycznie prowadzić do wywoływania skrajnych emocji i paniki w społeczeństwie. To już wszystkie przykłady. Ja dziękuję bardzo i oddaję głos Pawłowi. Te przykłady dezinformacji pokazują, że równolegle do wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą, mamy do czynienia również z wojną informacyjną. Dezinformacja to intencjonalne rozprzestrzenianie fałszywych bądź częściowo fałszywych informacji, często zmanipulowanych lub też mających na celu wprowadzenie nas w błąd. Dezinformacja stanowi narzędzie polityczne w tej walce informacyjnej. Autorzy dezinformacji wykorzystują nieetyczne techniki perswazji. Dezinformacja dotyczy aktualnych tematów, te, które wzbudzają w nas emocje. I tak jak widzicie tutaj na tym przykładzie, mamy post, który sugeruje, że być może w przyszłości powstanie niepodległe państwo na terenie Polski. Również musimy powiedzieć, że istotnym celem dezinformacji jest wpływanie na nasze zachowania. Po co tak naprawdę tworzy się tą dezinformację? I tutaj powiem wprost, że wcale nie chodzi o to, żeby nas przekonać do zmiany naszego światopoglądu, do tego, żebyśmy uwierzyli, że to jest prawdziwa informacja. Autorom dezinformacji często chodzi tylko o wywołanie strachu, niepewności. Kolejnym celem jest pogłębianie różnic, takiego zniechęcania wobec siebie grup w społeczeństwie, czy to pomiędzy grupami etnicznymi, tak jak to właśnie może mieć miejsce teraz, gdzie pojawiają się posty nawołujące do buntowania się przed przyjmowaniem uchodźców, gdzie sugerują, że tutaj jest to jakieś niepożądane działanie. Również takie wzbudzanie nieufności do instytucji państwowych, poróżnianie też naszych sojuszników wewnątrz Unii Europejskiej, sugerowanie, że działania innych państw są przeciwko Polsce, tak aby nas skłócić, tak aby nasze działanie było nieskuteczne. Celem autorów dezinformacji może być również odnoszenie przez nich jakichś korzyści ekonomicznych. I tutaj mamy kolejny przykład, gdzie autorzy tego fake newsa mają na celu wzbudzenie nieufności co do informacji przekazywanych przez korespondentów wojennych. Co zrobić, żeby nie paść ofiarą dezinformacji? Na wstępie musimy założyć, że my również możemy być zmanipulowani. Po pierwsze, odróżniajmy fakty od opinii. Często bywa tak, że opinię wydaje autorytet, który jest ekspertem w danej dziedzinie, ale być może w temacie, w którym się wypowiada, ma niewielką wiedzę. Ignorujmy liczbę lajków. Liczba lajków wcale nie świadczy o tym, że dana informacja jest wiarygodna. Lajki można bardzo łatwo podbijać, istnieje też możliwość kupowania polubień. Nie dajmy się zwieść tak zwanym clickbaitom, czyli nagłówkom, które niekoniecznie odzwierciedlają treść danego artykułu.
Po przeczytaniu danego artykułu może się okazać, że informacja wcale nie jest zweryfikowana. Sprawdź datę. Informacja może być już zaktualizowana. Ponadto weryfikujmy serwisy internetowe, z których korzystamy. Być może dany link odwołuje się do fałszywej strony. Sprawdzajmy literówki. Możemy też sprawdzić domenę na stronie takiej jak Whois, gdzie możemy sprawdzić, kto jest właścicielem danej domeny, czy nie jest to jakaś strona, która się podszywa pod inne źródło. Sprawdźmy też oryginalne źródło. Bardzo często jest tak, że portale odnoszą się do informacji podanej przez inny portal, który jest być może mniej rzetelny, a być może okazuje się, że oryginalne źródło jest wręcz anonimowe i tak naprawdę nie mamy informacji, kto jest autorem. I tutaj mamy przykład, post właśnie mający wzbudzić na celu emocje i kliknięcie w link, który prowadzi do fałszywej strony. W przypadku postów zweryfikujmy, kto jest autorem. Czy nie mamy przypadkiem do czynienia z fałszywym kontem? Świadczyć o tym może na przykład zdjęcie profilowe, które jest wykorzystane z jakiejś bazy stokowych zdjęć. Również informacje w danym profilu, czy być może informacje w danym profilu nie są zbieżne ze zdjęciem, na przykład mamy do czynienia z inną płcią. Również sprawdźmy historię danego konta, czy nie powstało być może 2 miesiące temu i nagle mimo małej aktywności ma bardzo dużą liczbę obserwowanych lub bądź obserwujących osób. Pamiętajmy też, że zdjęcie mogło być wykorzystane w innym kontekście niż zostało wykonane. Tutaj mamy przykład, gdzie pojawiła się informacja o tym, że rzekomo Witalij Kliczko obecnie walczy na froncie. Okazało się później, że zdjęcie pochodzi sprzed roku. Istnieją narzędzia, które pozwalają nam wyszukiwać obrazem i dzięki temu możemy zweryfikować, czy dane zdjęcie nie zostało wykonane w przeszłości, a teraz jest tylko wykorzystane do tego, żeby zmienić narrację. Możemy też sprawdzić filmy na YouTubie, czy nie zostały opublikowane wcześniej i być może pochodzą zupełnie z innego miejsca, z innego czasu. Zastanów się, zanim coś opublikujesz, jakie mogą być konsekwencje. Czy przypadkiem swoim działaniem nie sprawisz, że twórcy dezinformacji osiągną swoje cele, wzbudzając właśnie nieufność wobec jakichś grup społecznych, instytucji, być może też poróżniając jakieś grupy. Sprawdź, jak dana informacja jest też przedstawiana w mediach o innym światopoglądzie. Istnieje takie zjawisko jak bańka internetowa, która mówi o tym, że korzystając z mediów społecznościowych dostajemy te informacje, które są zbieżne z naszym światopoglądem, z tym, co polubiliśmy już i obserwujemy na naszym profilu. Takie poszukiwanie informacji w innych źródłach sprawi, że będziemy mieć trochę szerszy ogląd na daną historię, dany news i dzięki temu ustrzeżemy się przed opublikowaniem fake newsa. Ponadto zastanówmy się, kto może zyskać na publikowaniu danej treści. Czy publikując danego posta nie pomagamy tak naprawdę przeciwnikom? Często zweryfikowane informacje na renomowanych portalach są płatne. Wtedy mamy większą pewność, że pracowali nad danymi informacjami, pracowali dziennikarze, a nie osoby, które nie pracują w danym zawodzie, tak jak to często bywa na blogach czy też na forach internetowych. Teraz chciałbym powiedzieć o innych niepożądanych działaniach, które może nie są wprost z dezinformacją, natomiast te kilka rad może nas ustrzec przed tym, abyśmy nie stali się narzędziem w tej wojnie informacyjnej. Po pierwsze, nie udostępniajmy zdjęć sprzętu militarnego, ani żadnych informacji, ponieważ one mogą posłużyć wrogowi i możemy się w ten sposób przyczynić do tego, że ta pomoc nie dotrze do celu. Jeżeli już znajdziemy jakiś fake news, nie wdawajmy się w dyskusję, komentując lub upubliczniając danego fake newsa, możemy przyczynić się do tego, że ta dezinformacja jest podbijana. Jeżeli już natomiast cytujemy,
Wpiszmy wprost, uwaga, fake news, tak żebyśmy nie zostali zrozumieni w ten sposób, że być może zgadzamy się z autorem danych słów. Następnie chciałbym odnieść się do ostatnio popularnych takich nawoływań do takich samowolnych ataków hakerskich, w tym również DDoS-owych, czyli takie odpytywanie stron internetowych mające na celu zablokowanie ich. Tutaj oprócz oczywiście kwestii prawnych musimy być świadomi tego, że te działania są często nieskuteczne, a wręcz przeciwnie. W ten sposób możemy zablokować, obciążyć sieć lokalną i regionalną, a tak naprawdę nasze działanie nie będzie miało żadnych efektów w przypadku tej docelowej strony. Ponadto możemy w ten sposób przeszkodzić działaniom wyspecjalizowanym grupom, na przykład wywiadom państw NATO. Też nasze działania mogą wręcz wzbudzić czujność administratorów tych systemów, dlatego raczej polegajmy na działaniach wykwalifikowanych służb i nie róbmy czegoś, czego nie rozumiemy. Na szczęście wiele instytucji podejmuje działania mające na celu walkę z dezinformacją. Są portale, które publikują informacje przewidujące ruchy agresora, tak aby informacja trafiła zanim przeciwnik opublikuje swoją wersję wydarzeń, która właśnie często bywa dezinformacją. Ponadto, gdy pojawi się już jakaś dezinformacja, fake news, dane portale zestawiają tą zmanipulowaną informację z faktem, tak aby po prostu wprost przekazać, wyszczególnić, w czym ta informacja jest zmanipulowana. Dobrym przykładem jest to, że rząd Stanów Zjednoczonych informował o potencjalnych ruchach rządu rosyjskiego już przed atakiem, w ten sposób utrudniając działanie przeciwnikowi. Do bardziej zaawansowanych form przeciwdziałania możemy zaliczyć tak zwaną szczepionkę informacyjną, czyli próba dotarcia do potencjalnie bardziej podatnych grup, które mogą paść ofiarą dezinformacji, tak żeby przedstawić im informacje i fakty, zanim przeciwnik zrobi to za nas. Do kolejnego przykładu takiego przeciwdziałania informacji możemy zaliczyć również zablokowanie portali rosyjskich, takich jak Sputnik czy Russia Today, na terenie Unii Europejskiej. Ponadto Google Maps obecnie nie udostępnia informacji o ruchu drogowym na terenie Ukrainy, dzięki czemu wojsko rosyjskie nie dostaje informacji, które mogłyby być dla nich przydatne w prowadzeniu wojny. Zastanów się również, co Ty możesz zrobić w walce z dezinformacją. Po pierwsze, zanim coś opublikujesz, zastanów się. Świeży news lepiej potraktować jako potencjalny fake. Po drugie, jeżeli już coś opublikowałeś, nie bój się przyznać do błędu, skasuj, przeproś, tak żeby upewnić się, że nikt z Twoich znajomych nie opublikuje tego dalej. W przypadku, kiedy już zidentyfikujemy jakiś fake news, wykorzystujmy te opcje, które dają nam media społecznościowe. Mamy te opcje zgłoś dany komentarz lub też zgłoś dany profil jako fałszywy. Takie opcje są dostępne na wszystkich mediach społecznościowych. Ponadto NASK powołał taką dedykowaną stronę Włącz weryfikację, gdzie możemy zgłaszać te przykłady dezinformacji. Chrońmy siebie i swoich bliskich. Rozmawiajmy ze swoimi znajomymi, z rodziną na ten temat, że również mogą paść ofiarą manipulacji. Posłuchajcie, zdaję sobie sprawę z tego, że po wysłuchaniu Mai i Pawła możecie mieć duże wątpliwości, czy będziecie w stanie poradzić sobie z dezinformacją. To nie jest proste, ale na koniec chciałbym Wam dać 4 rady, których sam staram się przestrzegać w całej tej sytuacji, w której jesteśmy. Po pierwsze, zachowaj spokój. Keep calm to jest bardzo adekwatne do tej sytuacji. Nie dajmy się porwać emocjom, nie reagujmy emocjonalnie. Włączmy korę mózgową i zastanówmy się w
kontekście tego, czego się dowiedzieliśmy, co tak naprawdę ja powinienem zrobić. Skupmy się na tym, co jest naszym zadaniem i na co mamy realnie wpływ i co jest dla nas teraz ważne. I z tego wynika druga rada. To, jaka jest nasza postawa i jak reagujemy, ma wpływ. Więc zachęcam Was do tego, żebyście w tej całej sytuacji, w której teraz jesteśmy, zastanowili się, na co my tak naprawdę mamy wpływ i co dobrego możemy zrobić. Podkreślam dobrego, bo naszym zadaniem nie jest teraz atakowanie, wdawanie się w potyczki na mediach społecznościowych, potyczki słowne czy inne pomysły związane z agresją. Naszym zadaniem tu konkretnie, w ten krótki czas po ataku na Ukrainę, kiedy mamy mnóstwo uchodźców, jest skupienie się na tym, co dobrego możemy zrobić, żeby zmniejszyć ten negatywny wpływ wydarzeń na nas, na tych ludzi, którzy musieli uciec z Ukrainy i na nasze otoczenie. Czyli zastanów się, jaką rolę chcesz odegrać w tym całym konflikcie i skup się na niej. Niezależnie od tego, jakie fakty docierają do ciebie, zastanów się, co jest twoim zadaniem i pilnuj tego zadania. I z tego jest kolejna rekomendacja. Mając wpływ, masz wpływ także na to, żeby innych zaszczepić na dezinformację. Dziel się tą wiedzą, którą dostałeś tutaj. Opowiedz o tym którzy są dookoła ciebie. Twojej rodzinie, twoim znajomym, współpracownikom i też, kiedy zidentyfikujesz takie coś, dezinformacje w mediach społecznościowych, używaj tych środków, o których mówił Paweł, do tego, żeby zdejmować te posty. Ale używaj ich w sposób taki, jak Paweł rekomendował, zgłaszając się do właściwych miejsc, a nie wchodząc w interakcję z tą złą dezinformacją, a już na pewno nie dzieląc się nią. Raczej pokazuj, jak ta dezinformacja działa i powiedz innym też, jak mają się na nią uodpornić. I mówię świadomie, że to jest zaszczepianie nas na dezinformację, dlatego że pierwszą taką dużą falę dezinformacji widzieliśmy podczas pandemii. Zaszczepmy się teraz przeciw dezinformacji, żebyśmy nie ulegli jako społeczność, jako społeczeństwo niepotrzebnym dyskusjom i emocjom, a skoncentrowali się na tym, co możemy zrobić dobrego. I ta czwarta rekomendacja właśnie jest związana z robieniem tego dobrego. Zaangażujmy się w dobre inicjatywy. Inicjatywy, które są sterowane przez godne zaufania instytucje, nieprzypadkowe strony w internecie. I skupmy się na pomocy uchodźcom, skupmy się na tym, żeby zmieniać świat na lepsze, kiedy tyle złego się dzieje wokół nas. I zachęcam Was teraz, odłóżcie komórki, odłóżcie te media społecznościowe. Wiemy już, co się dzieje. Skupmy naszą energię na tym, żeby odwrócić to złe, co się dzieje, tam, gdzie mamy kompetencje. Jeżeli znasz się na cyberbezpieczeństwie, jesteś w stanie opowiedzieć to, o czym opowiadała Maja i Paweł, zróbcie to. Jeśli możesz pomóc uchodźcom, zrób to. Nie dajmy się na koniec przejąć dezinformacji, przejąć kontroli nad nami, tylko wracając do tego, jaką masz rolę, odegraj swoją pozytywną rolę w tej całej sytuacji. Dziękuję.